Wracasz niedługo na swoje lekcje polskiego, na swój kurs polskiego i trochę się stresujesz, bo wiesz, przeczuwasz, że na pewno padnie niedługo pytanie, jak spędziłeś te wakacje? No i trzeba będzie opowiadać to w czasie przeszłym, który może być trochę stresujący. Ale spokojnie, dzisiaj go sobie przećwiczymy i nie będzie żadnego stresu, kiedy padnie to pytanie. Jeśli jeszcze mnie nie znasz, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku kanał i podcast również dla osób, które uczą się języka polskiego. Na początek bardzo dobra wiadomość. W języku polskim jest tylko jeden czas przeszły, więc nie będziesz mieć żadnych wątpliwości pod tytułem, czy to na pewno ten czas przeszły, czy inny, takich jak Polacy mają bardzo często, kiedy mówią w innych językach obcych. Oczywiście istnieje czas zaprzeszły, czyli taki właśnie jak w angielskim, który opisuje coś, co działo się przed czasem przeszłym. I tworzymy go podobnie jak czas przeszły, ale dzisiaj nie używamy raczej tego czasu. Możecie go spotkać w literaturze polskiej z dawnych lat, ale o czasie zaprzeszłym nie będziemy mówić dużo, bo będziemy mówić o czasie przeszłym, o zwykłym czasie przeszłym. Jak mówić o tym, co robiłaś, co robiłeś w te wakacje? Tak, wiem, będziemy mówić o wakacjach w czasie przeszłym, co jest bardzo smutną nowiną, jest tą złą wiadomością tego filmiku, bo wakacje już niestety się skończyły chyba dla większości z nas, albo kończą powoli, więc czas mówić o nich w czasie przeszłym. A żeby nauczyć Was tego czasu przeszłego, to opowiem Wam trochę o moich wakacjach. W te wakacje dużo chodziłam po górach i pływałam w morzu. Chodziłam po górach i pływałam w morzu, tak jak możesz zauważyć, jest to czas przeszły, czyli to, co było już. Skończyło się, niestety. Tak jak widzisz, może zauważasz już, jest to bardzo łatwa konstrukcja, bo bierzemy po prostu bezokolicznik, chodzić, pływać i dzięki temu możemy stworzyć konstrukcję w czasie przeszłym. Usuwamy tę końcówkę, tę ostatnią literkę ci i zostaje nam chodzi. I tam dodajemy końcówkę łam. Łam, czyli kobieta, ja. W polskim niestety w czasie przeszłym mamy to rozróżnienie na rodzaj męski i rodzaj żeński. Więc tutaj mężczyzna powie chodziłem. Chodziłam, chodziłem. Te końcówki są po polsku bardzo, bardzo ważne. Nie możemy powiedzieć ja pływała, ja chodziła, tak jak mówimy w języku rosyjskim. Nie. Polacy zawsze mówią końcówki. No więc jeśli ja i kobieta, i ja i mężczyzna, to pewnie domyślacie się już, że inne osoby też mają swoje końcówki. I jak powiedzieć, weźmy ten przykład chodzić po górach, jak to powiedzieć w innych osobach. Ty, mam nadzieję, że też chodziłeś albo chodziłaś, jeśli jesteś kobietą, po górach. Może twój brat też chodził z tobą po górach, albo twoja siostra chodziła z tobą po górach. I tak jak my chodziliśmy albo chodziłyśmy, jeśli byłam tylko z kobietami po górach, tak samo mam nadzieję, że i wy chodziliście, chodziłyście, jeśli jesteście tylko wśród kobiet, po górach. Tak samo jak oni, nasi znajomi, chodzili po górach w zeszłe lato, albo one, nasze koleżanki z pracy, chodziły po górach. Większość czasowników będzie odmieniać się właśnie w ten sposób. Tak samo pływałam w morzu, chodziłam po górach. Co jeszcze robiłam w te wakacje? Zwiedzałam miasta. Poza tym odpoczywałam na plaży, relaksowałam się na plaży, nie pracowałam, czytałam książki, nie nagrywałam filmików, niestety, i byłam bardzo, bardzo szczęśliwa w trakcie tych wakacji. Więc tak jak widzicie, bardzo dużo czasowników odmienia się w ten sposób, ale niestety nie są to wszystkie czasowniki i teraz musicie wyciągnąć wasze zeszyty, wasze kartki, notatki do nauki języka polskiego
i zanotować to, co będę teraz mówić. Nie zawsze niestety jest tak łatwo, jak w tych pierwszych przykładach, o których powiedziałam. Jedną z sytuacji, w której dzieje się coś niezwykłego jak na czas przeszły, to kiedy mamy czasownik z końcówką eć. Na przykład mieć. Mogę Wam powiedzieć, że w te wakacje miałam dużo wolnego czasu. I Ty, mam nadzieję, że też miałeś, miałaś dużo wolnego czasu. A czy on miał dużo wolnego czasu? Albo ona, Twoja koleżanka z pracy, miała dużo wolnego czasu w wakacje, czy raczej pracowała? Bo my, ja i moja rodzina, mieliśmy dużo wolnego czasu. Dlatego ja i moja siostra miałyśmy wreszcie okazję spędzić czas razem. A Wy mieliście dużo wolnego czasu? Miałyście dużo wolnego czasu w te wakacje? Oni, Wasi koledzy z grupy polskiego pewnie mieli dużo czasu, ale one, Wasze koleżanki, pewnie nie miały dużo czasu. Kiedy będziemy mieć czasownik z końcówką eć, tak jak mieć, to w liczbie pojedynczej zamieniamy e na a. Miałam, miałem. Ale w liczbie mnogiej czasem jest tak, czasem jest inaczej. Kiedy mówi kobieta, kiedy mówi grupa kobiet, to dalej mamy a. Ale kiedy mówi to grupa, gdzie są mężczyźni, grupa może być mieszana, kobiety plus mężczyźni, to wtedy już zamieniamy znowu na e. Jakie są inne czasowniki zakończone na końcówkę eć? Możecie się teraz zastanawiać. Jest ich trochę, na pewno je znacie. Tak jak Wam powiedziałam, w te wakacje siedziałam dużo na kanapie, nie odpowiedziałam na żadnego maila i nie chciałam wcale pracować. Bardzo dobrze o mnie świadczy ten opis moich wakacji. Mam nadzieję, że nie bierzecie tego na poważnie, ale wiecie też, że każdy z nas potrzebuje trochę odpoczynku, prawda? A może znasz jakieś inne czasowniki z eć? Daj mi potem znać w komentarzu. Kolejną grupą, w której coś zmieniamy, są czasowniki, które kończą się na oncio. Tak jak zacząć. W te wakacje zaczęłam uczyć się norweskiego. Nie zaczęłam się uczyć norweskiego, spokojnie, mamy wystarczająco dużo języków do nauki na razie, ale mam nadzieję, że w przyszłe wakacje uda mi się już zacząć nowy język. A czy Ty zacząłeś się uczyć nowego języka w te wakacje? Może zacząłeś się uczyć polskiego? Czy widzisz właśnie, co się dzieje? Ja zaczęłam, ale Ty zacząłeś. Ja zacząłem, jeśli jestem mężczyzną, zaczęłam, jeśli jestem kobietą. Ty zacząłeś jako mężczyzna, ale Ty, kobieta, zaczęłaś. Tak jak możecie się domyślać, on zaczął, tak jak końcówka męska, i ona zaczęła, końcówka żeńska. My, co się dzieje w my? My zaczęliśmy i wy zaczęliście i oni zaczęli. Więc tutaj już zmieniamy wszystko. I tak samo my, kobiety, zaczęłyśmy. Razem z moimi koleżankami zaczęłyśmy w tym roku malować w czasie wolnym. Zaczęliście, zaczęłyście. Czy wy też zaczęłyście malować? Czy wy zaczęliście malować? Oni zaczęli się uczyć polskiego, a one zaczęły się uczyć hiszpańskiego w tym roku. Musisz mi więc koniecznie powiedzieć, co zacząłeś robić w te wakacje, albo co zacząłeś robić we wrześniu, bo dla mnie, tak jak mówiłam Wam w ostatnim filmiku, i link do niego umieszczam gdzieś tutaj na górze, dla mnie to wrzesień jest takim momentem, gdzie można zaczynać nowe rzeczy. Więc w tym roku, we wrześniu, zaczęłam lepiej organizować mój czas.
Miałam z tym ogromny problem i cały czas robię milion rzeczy w jednym czasie. Jeśli macie sposoby, jak z tego wyjść, to pomocy. Możecie mieć wrażenie, że nie znacie innego czasownika albo nie macie pomysłu na inny czasownik, który jest zakończony na ąć, ale zapewniam Was, że taki czasownik znacie. Na te wakacje wzięłam ze sobą ulubioną książkę. A Ty, co wzięłaś ze sobą na wakacje? W te wakacje może ktoś po raz pierwszy stanął na rękach albo stanął na głowie. Stanąć. W te wakacje ani razu nie wyjęłam telefonu z torebki. To marzenie dla tych, którzy są trochę uzależnieni od telefonu, czyli chyba dla nas wszystkich. A czy Ty wyjęłaś swój telefon z torby, z plecaka? No i kolejna grupa to czasowniki, które są zakończone na sici, tak jak jeść. Tutaj jest to czasownik trochę nieregularny. Powiem Wam może w przykładach, będzie to bardziej przyjemne i dla mnie, i dla Was, mam nadzieję też. W te wakacje jadłam dużo owoców i warzyw. A czy Ty jadłeś dużo owoców i warzyw w te wakacje? A może on jadł dużo owoców? Jak myślisz? Czy ona jadła dużo owoców? Bo ja i moja rodzina jedliśmy bardzo dużo owoców. Ja i moje koleżanki też jadłyśmy dużo owoców. Czy Wy jedliście dużo lodów w te wakacje? A czy Wy, kobiety, jadłyście dużo lodów w te wakacje? Oni na pewno jedli dużo słodyczy, ale one jadły pewnie więcej warzyw niż oni. Inne formy, które mają to sici na końcu, tak jak nieść, są troszkę łatwiejsze, bo zamieniamy tam tylko e na o. Na przykład, kiedy byłam w górach, niosłam ze sobą plecak. Czy niosłeś ze sobą walizkę, kiedy byłeś na lotnisku? A czy ona niosła walizkę? Tylko liczba mnoga zostaje znowu taka sama. Wy, znowu uwaga, rodzaju męskim. Nieśliśmy walizkę, ale niosłyśmy walizkę. Więc te formy też musimy troszkę zapamiętać. A my przechodzimy do ostatniego, już nieregularnego czasownika, który spędza sen z powiek też wielu Polaków, bo bardzo często robimy w nim błędy. Niestety to czasownik iść. Szłam wysoko w góry, żeby zobaczyć najpiękniejsze szczyty w Alpach. A czy Ty szedłeś kiedyś po górach? Gdzie ona szła po ciemku wczoraj wieczorem? A gdzie on szedł? Właściwie iść to był przedostatni czasownik, bo jeszcze mamy móc, który też jest troszkę inny w czasie przeszłym. W te wakacje mogłam wreszcie wstawać później. A czy Ty mogłeś wstawać później? Żeby poopowiadać Wam jeszcze coś w tym czasie przeszłym, żebyście trochę jeszcze go posłuchali, to tak jak mówiłam, w te wakacje nie pracowałam zbyt dużo, bo nie pracować w ogóle jest ciężko w takim zawodzie i jest to też przyjemny zawód. Poza tym dużo zwiedzałam nowych miejsc i dużo ich odkrywałam. Jadłam bardzo dużo dobrego jedzenia. Nie uczyłam się języków, nie uczyłam się niczego, ale oczywiście używałam innych języków, bo byłam w różnych innych krajach. Odpoczywałam, nie wstawałam wcześnie, mogłam długo spać, dużo ćwiczyłam, uprawiałam dużo sportu i to chyba tyle. Wróciłam z głową pełną nowych pomysłów, więc bardzo, bardzo się z tego cieszę i mam nadzieję, że Ty też masz teraz głowę, która jest wypoczęta i która może przyjmować, chłonąć język polski i wszystkie zasady gramatyczne. Koniecznie napisz mi w komentarzu na dole, co robiłeś w te wakacje, używając form czasu przeszłego. To będzie dla Ciebie super ćwiczenie, szczególnie dobre, jeśli zamierzasz opowiadać o tym też w trakcie swojej lekcji albo swojego kursu. Ja bardzo dziękuję Ci za to, że obejrzałeś ten filmik. Jeśli masz ochotę na ćwiczenia z tego czasu przeszłego i na zagłębienie się w tym, o czym mówiłam, to koniecznie zajrzyj na mojego Patreona, bo tam publikuję różne materiały do nauki polskiego. Dziękuję wszystkim moim patronom, jesteście naprawdę cudowni i dzięki Wam czuję, że ten projekt ma sens i chcę go kontynuować.
Jest to chyba najprostszy sposób, najprostsza forma, żeby wspierać ten projekt, bo potrzebuję wsparcia, więc jeśli macie na to ochotę, to koniecznie zajrzyjcie na Patreona. Możecie wypróbować go przez 7 dni za darmo, więc możecie zobaczyć, czy Wam się to podoba, czy nie. Link do Patreona na dole w opisie filmu. A ja bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych podcastach i w kolejnych filmikach. Pa, pa!